Witam na kanale i serdecznie zapraszam też wszystkich widzów tutaj grupy Kocham Kraków. Myślę, że teraz już jest łączność poprawna, bo jesteśmy tuż przed burzą, może jakieś wyładowania, coś się faktycznie zmieniło. Miło Was powitać, aczkolwiek jest to wczesna godzina ranna, więc będziecie oglądać później. Chciałem Wam przedstawić wspaniałą ulicę 1,5 kilometra, czyli mamy ponad 2000 kroków na most Krakusa. Gdzie znajdował się ten most Krakusa? Dowiecie się w tym vlogu, dowiecie się też, gdzie zjeść najlepsze lody. I takie ciekawostki przeplatane właśnie też ciekawostkami kulinarnymi po drodze. Natomiast jeszcze raz chciałem podziękować moim subskrybentom, ale wciąż większość jest, która ogląda bez subskrypcji. Podkreślam, subskrypcja jest bezpłatna. Po zalogowaniu na konta Google można bez problemu tutaj wesprzeć mnie w ten sposób. Oczywiście też doceniam, jest przycisk poniżej, więc jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, odwagi proszę i naciskamy subskrybuj. Bezpłatna subskrypcja, jeszcze raz podkreślam, więc jest to duży pierwszy krok. Natomiast drugim krokiem jest program Wsparcie. Jak widzicie, turystyka tak wygląda, że teraz przyszedłem z gimbalem Wam troszkę poopowiadać, więc nie jest za specjalnie z turystyką, taka jest prawda. Natomiast program Wsparcie to jest miesięczny abonament 9,99 aż, a to dla mnie wielka rzecz, bo wtedy mam dla Was pewien bonus, 25% zniżki na usługi przewodnickie, jeśli na żywo będziecie ze mną brać turę, to wtedy taki abonament Wam tutaj przycisk wsparcie można bezpłatnie też sobie. Hello Andrea, sorry this is only in Polish, but I give the undertitles later. And that's just, i tutaj to mam taki pomysł, że dostaniecie tutaj w tym momencie wsparcie. Yes, vacations, the main market square. And today the Olter Vistula River Street. I przejdziemy sobie ulicą Starowiśną, tak jak mówiłem. I wielkie dzięki za jakikolwiek pomysł na wsparcie. To sobie zobaczycie rynek jeszcze przy okazji w tle. Natomiast idziemy ulicą najpierw. Zapraszam na oglądanie starszych vlogów też. Jak widzicie, it's coming thunderstorm. That's just the title. Także przepraszam jeszcze raz za usterki na początku vloga, to właściwie live streama i idziemy na ulicę Starowiśną, 1500 metrów. Jak widzicie, troszkę wysupuje się turystów, głównie lokalna turystyka, słyszę wszędzie język polski przeważnie. Tutaj dzisiaj Starowiśna, żeby Was zachęcić, zobaczymy dawne koryto Wisły, też przejdziemy tą częścią z ulica Ditla poprzek nas i jeszcze budynek, oczywiście budynki, które dawnych pałacu, który został w pełni zrealizowany. To też taka ciekawostka i dowiecie się w końcu, gdzie był dawny most Krakusa. To na początku już dzielnicy Podgórze, to zaczniemy sobie w tamtej części. Oczywiście jak zwykle oczekuję pytań, a jeśli po drodze się pojawią, ktoś wstał wcześnie rano, w niedzielny poranek, to zapraszam do pytań oczywiście po drodze. Tak, ta część ulicy Siennej, ona jakby wypływa, przechodzi potem w ulicę Starowiśną, stąd mamy kontynuację właśnie ulicy Starowiśnej, także idziemy w kierunku wschodnim, dawny trakt na Ruś, tędy przemierzały pierwsze karawany właśnie też dawnym traktem w kierunku Rusi, także też Odessy, tak nazwijmy to. Także jeszcze raz chciałem tutaj podkreślić, że te trzy grupy są jakby na platformie. Grupa Kocham Kraków, mamy też grupę, tutaj stronę Guides Krakau i z haszem Tom Guide Krakau, to jest jedna platforma. Hello Kelmer, food cooking, thank you. That's just this nice walking on the old Vistula River Street. That's just on in Polish, but you could enjoy the little the Krakow. Just stay connected and appreciate any support. We say support, subscriptions, of course. That's so important. As you see, the tourism is there a little bit in Krakow. Okay. I także w tym momencie jeszcze podchodzimy pod pas Plant i w miarę
ruszymy właśnie Starowiśną. Już przełączam frontą na widok właśnie samej ulicy Starowiśnej, która jakby wypływa z ulicy Siennej. Sienna tutaj była dawna brama nowa. Zachęcam jeszcze raz do śledzenia vloga Siena. To jest ten vlog dawny. Ja potem zamieszczę kartę z informacją o tym vlogu, a przed nami, mówię, prawie 2000 kroków ulicą Starowiśną, czyli tej części. Najpierw wyłania nam się Pałac Prasy, dawny Pałac Prasy. W czasie II wojny światowej jako wydawnictwo Kraków-Warszawa, potem Dziennik Polski. Obecnie korporacja ABB miała tam swoją siedzibę. No i oczywiście powolutku gmach Poczty Głównej, też jakby na początku ulicy Starowiśnej. Karl Knaus, architekt, bardzo utalentowany żydowski architekt, który właśnie pierwszy powiedział, że żaden budynek nie powinien przewyższać wież wawelskich i kościoła mariackiego. Więc to jest jego projekt, między tą grupą projekt Karla Knausta, budynek Poczty Głównej w Krakowie. Przecinamy Gertrudy sprawnym krokiem. I tutaj wędrujemy ulicą Starowiśną, gdzie pierwsze będzie nam zwracać uwagę też budynek klasztoru Urszulanek, zaraz po naszej prawej stronie. Just there's the beginning of Starowiśna Street, the old Vistula River Street. Domy głównie miały, tutaj fasady są przekształcone w XIX wieku mocno, więc też z początku XX wieku przekształcenia. Sama ulica kiedyś kończyła się na ulicy Dajwór, potem dopiero po wybudowaniu mostu. Watching to your vlogs. Stay connected. To jest taka magiczna klamka do klasztoru Urszulanek. Taka jakby szapka. Nawet taki mały ziernik. Właśnie klasztor sióstr Urszulanek po prawej stronie. Thank you. As the just a little convent of the sisters Ursula sisters. Tak, także jest już z takiego z zawęgła, jak powiedzmy to tak nazwijmy. Też jest widok na sam klasztor ukryty za tą kamienicą. Czy to faktycznie jest o tyle widoczne. Jeszcze pokażę ten klasztor w tej części, że widać tutaj wejście. Widać ukryty. Jeszcze perspektyw na Bazylika Mariacka w tle, początek ulicy Starowiśnej. I właśnie ten zielony budynek to klasztor sióstr Urszulanek. I z bocznej perspektywy zobaczymy sam klasztor ukryty za taką kordegardą. Tu zobaczymy pałac, zaraz o tym pałacu Puszetów powiem. Natomiast tutaj jest ukryty sam klasztor w tej części. O właśnie, tutaj tak delikatnie tu jakiś bodyguard w tej części, także to jest tam ukryty właśnie klasztor. Natomiast tu mamy przepiękny pałac Puszetów. Zrobimy zbliżenie. To jest jedyny w całości zaprojektowany pałac miejski, jak pamiętam, architekta Kwiatkowskiego z Warszawy. Pałac Puszetów i on przykuwa uwagę, bo to jest jedyny taki styl neorenesans francuski w takiej wspaniałej formie. Przed wojną prywatni właściciele, w czasie II wojny światowej budynek żandarmerii niemieckiej, generalnego gubernatorstwa. Zburzono tutaj wtedy ten przepiękne ogrodzenie. Przejdziemy sobie na drugą stronę, teraz zobaczyć lepiej Pałac Puszetów.
I zobaczmy, to jest właśnie w całości pięknie zaprojektowany, w całości pałac miejski. Tutaj w czasach komuny też tutaj miało swoją siedzibę swój hotel i zobaczmy. O, witam Poliana, dzięki za śledzenie. Proszę zadawać pytania na bieżąco. Wiem, że wcześniej rano niespodziewany live. Tak się złożyło, że akurat poświęcam Wam czas, bo wyjeżdżam z Krakowa i tutaj Wam dam jeszcze ostatni rzut na miasto. Nie chciałem już robić z basenów termalnych kolejnych live'ów, bo już jeden był. Wczoraj miałem przyjemność z Jedem być na gorącym potoku w Szaflarach. Bardzo fajna sprawa, natomiast mamy tu Kraków, głównie koncentrujemy się na tym. Popatrzmy po drugiej stronie pałacu. Tutaj Leon Wyczółkowski, wiemy, malarz, realista młodej Polski, miał tu swoją pracownię. Zobaczmy, jak te tarasy się układają w formie takiej malarskiej. Tu czuć, że mieszkał malarz. Najważniejszy Leon Wyczółkowski. Jak ktoś robi zdjęcia, zatrzymam specjalnie widok na rzut oka właśnie na pracownie malarskie Leona Wyczółkowskiego. Też sobie tutaj właśnie mieszkał vis-a-vis pałacu Puszetów. No mocno zrujnowany, niektóre kamienice jeszcze czekają na remont. Właśnie to jest też styl młodopolski. Natomiast wszyscy oczywiście pamiętający jeszcze czasy, powiedzmy, nawet postkomunę, to tutaj było słynne najstarsze kino Krakowa, jedno z najstarszych kin Krakowa. Nie powiem, że najstarsze, bo zawsze znajdzie się jeszcze może starszy punkt, bo oczywiście pierwsza projekcja filmu była w Teatrze Słowackiego, pamiętamy, braci Limer, a tutaj, gdzie jest klub jakiś na S, nie mam nazwy, nie podam nazwy, to tutaj było kino Uciecha, słynne kino Uciecha. Pamiętam, ostatni film, który oglądałem, to był Titanic tej części, także to jest kino Uciecha dawne, vis-a-vis też można powiedzieć Pałacu Puszetów. Tak, pochmurno, tak, rano burza, tuż już parę krople uderzyło we mnie. Mam przygotowany parasol, to jestem przygotowany. Live'y były prowadzone jeszcze swego czasu nawet zimą. Tutaj prowadzę tutaj też od razu mogę to zareklamować, drugą platformę HeyGo, to jest dla New York Times, jest sponsorem. W języku angielskim takie godzinne live'y prowadzę już od marca. Także też zapraszam na platformę HeyGo. Tam są z różnych części zakamarków Krakowa live streamy, gdzie też odkrywam pewne miejsca. Także jak ktoś z młodych chce się zabawić, to obecnie w tym dawnym, można powiedzieć 50 plus, zostaje koncerty jazzowe zostają, bądź oczywiście dzielnica żydowska, koncerty klezmerskie. To jest alternatywa w Krakowie. Niestety ciężko wskazać takie kluby z potańcówkami. Dochodzimy do dawnego koryta Wisły. Ja staram się być szybko, żeby Was nie zanudzić długim live'em. I tutaj po drodze duże odkrycie. Zobaczcie na skrzyżowaniu z ulicą Dikla. Obok siebie takie dwa komercyjne nazwy, jeszcze przedwojenne sklepy Goldbergera i wędliniarnia Feluś. Czyli look at this charcuterie or there's a charcoal, there's just a selling of the sausages, a po lewej Goldberger, takie dwa sklepy. Obecnie jest tu kawiarnia, pięknie odbija się ulica Starowiśna. I zobaczmy stary tramwaj. O, to jest najważniejsze. Jeszcze w tym stylu, ten dawny tramwaj, często linia 0 jeździ właśnie, to jest tramwaj turystyczny. Dryń, ona jedzie w kierunku ulicy Dajwór. The old tram, look at this. Czas, można było wskakiwać, you could jump on, and there's the black going, so illegal, also even in that time. Tak, można było kiedyś wskakiwać na ten schodek, były te przejazdy właśnie bezpłatne. W tamtych czasach. Obecnie bilety, komunikacja tramwajowa w Krakowie w ogóle droga. Bilet prawie 4 zł, 20-minutowy. Także w porównaniu z Warszawą bardzo drogie bilety tramwajowe. A tu już nowoczesny tramwaj, tu Bombardier, ale zobaczmy na perspektywę ulicy Starowiśnej. Stamtąd przyszliśmy, już przeszliśmy pół kilometra. Tak, o fazie Elbląg tak samo, tak, także ten Bombardier to już nowoczesny tramwaj. I w tle też zapraszam na vlog o Szyszko-Bohuszu, Adolf Szyszko-Bohusz, właśnie budynek dawny banku. Obecnie stoi pusty, czeka na nowe inwestycje, może hotel.
i wraz z biegiem tramwaju Lajkonik, bo Lajkonik jest na nim, też zapraszam na kolejny livestream z Jedem Nicholsem. Zrobiłem świetny o tradycji Lajkonika. Lajkonik w tym roku spływał Wisłą, także to jest długi vlog, tam prawie 2,5 godziny, długi livestream. To właśnie o Lajkoniku też zapraszam. No i przechodzimy dawnym korytem Wisły. Zobaczmy, tutaj mamy coś takiego jak właśnie dawne koryto pod nami. I w końcu XIX wieku zasypano dawne koryto Wisły i przeprowadzono oczywiście pierwsze, to były bardzo luksusowe kamienice w tej części, bogaci Żydzi mieszkali w tej projekt. Wykorzystam moment. Taki sam projekt, zobaczmy jak preferencyjnie jest zrobiony dla rowerzystów. Jest olbrzymi pas rowerowy. Na Alejach Dietla jest jeden pas, także autem to nie polecam wybierać się na Kazimierz, ponieważ jest tu już strefa A. Czyli strefa A oznacza, że to jest tak jak przy rynku, najdroższa strefa parkingowa, 6 zł za godzinę, ale jak przyjedziecie tak jak dzisiaj w niedzielę, stąd większy ruch samochodowy, to parkowanie jest gratis. Można przy ulicach, gdzie się uda, zaparkować. Więc to jest taki bardzo ważny dodatek informacyjny, że w niedzielę parkowanie w Krakowie jest jeszcze wciąż bezpłatne, a oficjalnie jest to strefa A. To jest nowoczesny taki budynek, plomba się wciska, więc kosztuje słono 6 zł za godzinę. No i to już jest ta strefa, gdzie jesteśmy na Kazimierzu, dzielnica Kazimierz. Bar pod filarkami to oczywiście legenda, słynny bar mleczny. Też zapraszam na vlogi o Mordechaju Gebirtichu, o Kazimierzu. Jest więcej. Tu już widzimy środowisko międzynarodowe, często już tu obcokrajowcy z hosteli się wysupują. Więc jest to już ta bohemiczna dzielnica. I kamienice już z dawnym nazwiskiem właścicieli Lieblingów. Kamienica Lieblinga została ładnie odrestaurowana. Właśnie kto nie oglądał jeszcze poprzednich właśnie vlogów, to ma formę też fajnej właśnie powtórki. Zobaczmy, data 1902 rok. Do 1903 praktycznie budowana kamienica Lieblingów. Ferdynand Liebling jest na logo, obecnie tam jest jakiś hostel tej części. O, znaczy, czy... Tak, to tutaj właśnie Lajkonik, to właśnie nowa nazwa, to właśnie Lajkonik jest na ten typ najdłuższego tramwaju w Krakowie. Tak, to jest jego nazwa. Tak, także już jesteśmy praktycznie w 15 minut, można błyskawicznie takim spokojnym tempem dojść na Kazimierz, dzielnicy żydowskiej w tej części. Natomiast my idziemy w kierunku mostu Krakusa, gdzie też jeszcze pokażę najlepsze lody w Krakowie. Po drugiej stronie mamy coś nowego, bo ciągle nowe sklepy się, restauracje wysufują. Także jak ktoś lubi ostre kuchnię indyjską, tu zapraszamy na... Też jest świetna kawiarnia Knitted Coffee, też jest świeżo mielona kawa, na przykład w tej mała kawiarenka. Także takie informacje praktycznie. Te sklepy, które przeżyły firmy COVID, no to pojawiają się tutaj w nowym rozpędzie. I kamienica pod Czarnym Kotem, zobaczmy, ta narożna. Tu mieszkał też Mordechaj Gebirtik. Bardzo ciekawa, czeka na swoją restaurację, na odnowienie, rewitalizację obecnie, tak się mówi. I 1898 rok, ta narożna kamienica z ulicą Berka Joselewicza. Berek Joselewicz, wybitny żydowski oficer, który pomagał w insurekcji kościuszkowskiej, był całym szefem tutaj Legionu Żydowskiego i też potem w powstaniu listopadowym nawet. Także jego nazwą Berka Joselewicza nazywane są ulice w różnych dzielnicach żydowskich w Polsce. Tutaj zapraszam na Mordechaj. Hej, Diego! All the best, all the best. Także po drodze Paramaxila akurat, no, też potężny youtuber, serdecznie pozdrawiam go już z tego miejsca. Zobaczył mnie w akcji akurat
Dobrze. Rzut oka jeszcze na Kościół Mariacki. W tle tyle przeszliśmy. Tu jeszcze informacja dla polskich grup, jeśli szukacie. You look at this, the Polish Aldi Biedronka. Tutaj na Berka Joselewicza można się szybko posilić. Też to dobra informacja po drodze. Tak. No i lecimy dalej. Tutaj nie ma co zwlekać. Tu zobaczcie, cała część lewostronna część Starowiśnej. Zobaczmy, prawostronne zawsze, prawa strona ulic to numery nieparzyste, lewa strona ulic to numery parzyste. Więc cukiernia Kamecki się wyłania, coś dla cukrojadów, a następna część to właśnie piękna, odnowiona cała fasada dawnej szkoły rzemiósł dla żydowskich obywateli, więc to jest bardzo ważny szczegół. Ta cała fasada przykuwa uwagę, żółta. To była po prostu szkoła zawodowa dla żydowskich chłopców, głównie z Kazimierza. Obecnie jakiś bar. I znowu smaki Indii. Bardzo dużo widzimy indyjskich smaków po drodze. Och, widzę, że już prawie 7 osób ze wczesnych, rannych ptaszków ogląda. Dzięki, bo mówię, że nie jest łatwe przebudzić się w niedzielę rano. To jest faktycznie dzięki wielkie. I zobaczmy, indyjska znowu restauracja w tej części. I hotel Columbus, tutaj ładnie odnowiony. Już jesteśmy na granicy tej właściwej dzielnicy żydowskiej, ale my będziemy szli ciągle ulicą Starowiśną, tak nietypowo. Turystów tutaj wchłania ulica Szeroka, czyli żydowski Broadway. My sobie tak nawet kawałek zrobimy taki wlot, tak jak klasycznie z turystami się wchodzi w ulicę Szeroko, ale my tylko zobaczymy ten pomarańczowy budynek Klezmerhaus, czyli najstarszy, można powiedzieć, hotel w dzielnicy żydowskiej, gdzie tutaj 3 prominentnych gości nocowało, jak książę Karol, Roman Polański czy Steven Spielberg. Tutaj też działał słynny Leopold Kozłowski, najstarszy klezmer Krakowa, zmarł w wieku 100 lat. Miałem przyjemność poznać jego córkę. Tu polecam wspaniałą restaurację w koszernym stylu i kuchnię oczywiście właśnie w stylu koszernym z muzyką klezmerską. Także to jest początek ulicy Szerokiej. Tutaj taki szybki przeskok może być. Ja zachęcam tam oczywiście na kolejny vlog. Już prowadziłem Szeroka, żydowski Broadway. Tutaj nowocześnie odnowiona kamienica, obecnie jakieś biura są right na skrzyżowaniu z ulicą Miodową. To jest dokładnie skrzyżowanie ulicy Miodowej. Tu podobno były koszerne miody sprzedawane na parterach, czyli te jasne. Ciemny miód, czyli typu spadziowego, gryczany, był uznawany za niekoszerne, bo to są odchody mszyc, więc tutaj ten jasny miód był uznawany za koszerny i stąd też nazwa ulica Miodowa. A zobaczmy, już ciemne chmury coraz większe nadchodzą. To jest już wlot w dzielnicę Kazimierz. Gimbal zaczyna działać. I tutaj będzie nowocześnie budowany też przelot. Widać w tle, tam jeszcze raz popatrzymy na zakończenie ulicy Miodowej. Tam już jest budowany wspaniale stary wał ziemny linii kolejowej Kraków-Lwów jest rozbierany i w tym miejscu będą przepusty, czyli będzie możliwość jakieś parkingi, kawiarenki, może, więc będzie połączenie tej części z końca, znaczy z początku XX wieku. I tutaj taka plomba, niefortunnie wiadomo, to był czas lat 60., gdzie budowano takie plomby, więc ta plomba tutaj nie pasuje z tymi balkonikami. Mamy bardzo nowoczesne przepusty tutaj dla pieszych i starą linię tramwajową, jedną z najstarszych, tutaj ulica właśnie Dajwór. Jako Dajwora zachęcam też do vloga o najkrótszej ulicy Krakowa. Tędy jeździ tramwaj Retro też, tradycyjny numer 0, można się nim przejechać. I jeszcze raz perspektywa ulicy Starowiśnej. Tak, ten budynek to szpeci, nic nie będę go pokazywał. Także zobaczmy na perspektywę skrzyżowania ulicy Miodowej. No i też niestety szybko zlikwidowane duże miejsca parkingowe tu dla autokarów i tylko jedna to praktyczna informacja dla przewodników. Tu jest praktycznie krótki przystanek do
wsiadania i wysiadania dla autobusów turystycznych do 10 minut. Ulica Dajwór, tutaj tuż przy domu Klezmerhuis, to jest jedyne miejsce praktyczne do wysadzania grup. Idziemy przez mały skwerek Bartolomeo Berecciego, słynnego architekta, który został zasztyletowany, a autor wspaniałej kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu, ze złotą kopułą. Ten skwer nosi nazwę właśnie Bartolomeo Berecciego. To jest taki skwerek, tu jak widzimy, tak niepozorny, trójkątny. Po drugiej stronie hotel Kazimierz. Hej, Lutek, dzięki za uczestnictwo, spontaniczny live. Ale coś praktycznie Wam przemycę, bo dzisiaj uciekam z głodu kraka. Tak, hello. Adebak, Ashif, welcome. Enjoy, that's just watching Little Krakow. One moment getting the best ice cream in Krakow. Za momencik będą najlepsze lody w Krakowie. O, zobaczcie, to jest skwer Bartolomeo Berecciego. Tu jest logo po polsku ice cream in Polish is Lody, L-O-D-Y. But we see the best ice cream in Krakow on the way. Tak, i tutaj właśnie skwerek. A tu zobaczmy, to jest taka najkrótsza ulica Krakowa. Ta część też nosiła kiedyś się jako ulica na przejściu. Tu widzimy tyły synagogi Popera. Synagogi Popera, w ogóle synagogi układały się przy murach obronnych. Jak zobaczymy na architekturę, to jest moje najnowsze odkrycie. Też dzięki przyjacielowi, którym miałem okazję być. Zobaczmy, tam synagoga wysoka, stara, Natana Spiry, Popera. Właśnie one są tuż przy murach jako formę obronnej. I zobaczmy wlot na pierwszą ulicę Przemyską, Rzeszowską. Rzeszowska jest jako numer 1, zawsze mi się mylą. To właśnie tuż widać już wał, który jest kompletnie przebudowany linii kolejowej Kraków-Lwów. To jest właśnie ta bardzo króciutka ulica Rzeszowska. Ta Przemyska druga będzie ciekawsza, bo tam się znajdowała pewna szkoła. To wam też rzut oka zrobimy. Tak, także już praktycznie 1000 metrów przeszliśmy, niecałe już pół kilometra z najlepszymi lodami po drodze. Też to wam przemycę w tej części. Tu też praktyczna informacja dla parkingu, jeśli ktoś szuka parkingu faktycznie bezpiecznego, strzeżonego. To jest tutaj 24-godzinny, jak widać ceny 5 zł. Autokary, żeby większe, to po prostu też tutaj są wpuszczone. Także to jest jedyny parking przy Starowiśnej. Starowiśna 55 parking. To praktyczna informacja i taki wgląd w część ulicy szerokiej. Widać nawet ten ceglany daszek lewej. Tutaj ceglaną budowlę starej synagogi tej części. Także taki rzut oka na tą stronę. Tu mamy bardzo ładną kamienicę z takim cebulastym hełmem. To też jeden z prywatnych właścicieli miał tą fantazję, aby no właśnie w Krakowie trzeba uważać na pędzące hulajnogi. Ale niestety jest taka możliwość, że mają dozwolenie, aczkolwiek od 1 czerwca muszą jeździć tempem pieszych. No i uwaga, żebym nie przeszedł. Tutaj ta najsłynniejsza tradycja, lody, tradycyjna receptura. Stanisław Sarga. Mówi się, że lody te borówkowe, dzień dobry, to te lody borówkowe jako najlepsze w Krakowie. Także w tej części to była ocena niezależna komisji, że jako właśnie w tej części to jest właśnie ta część. Natomiast nie widzimy kolejki, przeważnie jest tu kolejka na pół ulicy. Nie chcę mówić, że obecnie inna firma na G przyciąga olbrzymią ilość lodożerców. Także to jest ta lodziarnia właśnie na końcu Starowiśnej, ale jak widzicie trzeba co najmniej 20 minut pospacerować, aby dojść do tej części. Okay. Tak, zobaczmy ulica Przemyska. Już się będę streszczał, proszę się nie przejmować tutaj tym i zobaczmy. Kolejna była, tutaj było internat dla żydowskich sierot tej części. O, sobie przejdziemy. Teraz sobie przejdziemy na drugą stronę. O, będzie lepiej zobaczyć. To jest żydowski dom akademicki, tak? To już całe lata tej części była to zapomniana część. I to żydowski dom akademicki. Obecnie Akademia
to jest dom studencki Akademii Muzycznej, stąd dobiegają dźwięki instrumentów muzycznych. A dawny żydowski dom akademicki nawet jest zachowany przy wejściu napis. Podejdziemy sobie bliżej. O, to jest. Obecnie dom studencki Akademii Muzycznej w Krakowie na Przemyskiej. Także też króciutka ulica, kiedyś te ulice wychodziły wprost na kierunku wschodnim, w kierunku Grzegórzek. Tak, z dźwiękami muzyki podchodzimy z powrotem pod Starowiśną i kontynuujemy już ostatni rzut na most, dawny most Krakusa, właśnie ten most zwany też potem trzecim mostem. Potężna plomba hotelowa INX Hotel. Tutaj całkowicie przebudowano ten zakątek, ale starą kamieniczkę zachowano. Także w tej formie stara kamienica jest zachowana też z takim wyglądem na Kazimierz. Także nowe przebicia mają swój urok. No i wszędzie symbol piekarni Lajkonik. Zachęcam jeszcze raz na ten livestream o Lajkoniku, o tym nietypowym przepłynięciu Lajkonika. I trochę też precelków. Tutaj można zobaczyć specjały właśnie firmy Lajkonik. Też jakieś mini lody widzę też puszczają przy okazji. Jeszcze w starym stylu automobil, który jest właśnie zaparkowany przed hotelem. O, tutaj jest taki piękny automobil dla miłośników samochodów. Mamy Forda oczywiście. Nasze logo. Jeden z pierwszych zakładów pojazdów, mechaniki pojazdów Żelewskiego był na ulicy Karmelickiej. Tam był taki Autohof, nazwijmy. Najpierw ci właściciele, którzy mieli karety, czyli tak na przykład rodzina Potockich w Łańcucie, potem inwestowała w pierwsze automobile. Obowiązkowym strojem kierowcy były oczywiście gogle, te okulary, szczególnie, bo to po prostu wiatr hulał jak trzeba w tych autach. Tak, i tutaj dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Wawrzyńca. Już jesteśmy tuż pod mostem. Widzimy, ulica się wznosi już znacznie do góry. I tutaj dochodzi ta druga nitka linii tramwajowej właśnie tam z ulicy Dajwór. Przechodzi w ulicę Wawrzyńca i tam znajduje się pierwsza zajezdnia tramwajowa w Krakowie. Stąd wyjeżdżał tramwaj numer 1 przez rynek do dworca głównego. Obecnie tramwaj retro numer 0. Tak wspaniale nawiązuje do tej tradycji. I kolejna kamienica, która miała piękny bordowy kolor, no obecnie też wymaga naprawy, rewitalizacji. Jeszcze raz rzut oka na Starowiśno z tego zakątka. Tu ulica Wawrzyńca takim śmiałym skokiem przecina właśnie Starowiśną. Ta lewa część, kontynuacja, to jest kontynuacja ulicy Wawrzyńca. Natomiast my dochodzimy do mostu, który był już budowany w czasach, kiedy myślano o włączeniu Podgórza, czy przyłączeniu Podgórza do Krakowa, czyli jeszcze przed I wojną światową, i nosił nazwę Krakusa. Ale potem zwyczajowo ciągle był zwany trzecim mostem. Został zniszczony oczywiście przez Wehrmacht w czasie wycofania, to był mocno zniszczony, ale zaczęto go, był w wyzwoleniu i z wiadomych względów ponoć, że to już stara konstrukcja, zostały te konstrukcje przeniesione gdzieś do Leżajska. Jak ktoś zna większe szczegóły, co się z nim stało, gdzieś pod Leżajskiem służy. Natomiast całkowicie nowy most powstał, właśnie most Powstańców Śląskich. Nazwa kompletnie nie związana praktycznie z tym miejscem, bo to jest droga do getta.
przez ten dawny most Krakusa. Tutaj prześwietlano Żydów do getta, więc to jest ta strona podgórska po drugiej stronie. Po drugiej stronie widzimy nową inwestycję, budowę szybkiej kolei. Dworzec główny Kraków, fabryka Schindlera, Auschwitz albo Wieliczka. To będzie ta nowa kolej aglomeracyjna, szybkim rzutem turyści będą mogli się dostawać do zwiedzania Muzeum byłego obozu nazistowskiego i obozu śmierci Auschwitz-Birkenau. To jest właśnie też ten właśnie projekt nowej szybkiej kolei, no i zabudowania Zabłocia, fabryki Schindlera, widocznej stąd do tej części i Podgórza, który to już jest temat na kolejne vlogi. Zobaczymy sobie jeszcze wisełkę, jak pozwoli nam zielone światło. Widzimy logo Most Powstańców Śląskich i z takiej bocznej perspektywy most jest, ale filary zostały stare. Właśnie filary mostów są jeszcze oryginalne, więc to jest ważny szczegół, że jednak w tej przebudowie przynajmniej filary pozostały. Ten stary most był uszkodzony przez kry lodowe. Ponoć to był też taka przyczyna. Więc no, właśnie zaczyna mocno padać. Zdążyliśmy przed większą ulewą, bo spod parasola to o wiele gorsza widoczność. Puszczę Wam jeszcze krótką panoramkę na Wisłę. Taką właśnie troszeczkę sentymentalną, bo deszczowy dzień dzisiaj cały, duże burze zapowiadane, alerty. No tak, więc bulwary puste praktycznie, mamy puste bulwary. Tak, kochani. Hej, dzięki Ludek. Tak, dzięki, nie będę przedłużał, jak zwykle wyrażę wielkie wdzięczności za jakiekolwiek polecenia kanału, wsparcie, subskrypcje, które są bezpłatne i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Dzięki też oczywiście uczestnikom grupy Kocham Kraków, że zechcieli też oglądać ten kanał. Jakiekolwiek pytania, sugestie, mówię, że nie jestem osobą nieomylną, nie jestem przewodnikiem, który wie wszystko. Pytam się i dużo uczę od czyli przez turystów. To jest bardzo istotny element, że przewodnicy, my uczymy się też od Was, czyli od odwiedzających, za co serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia w następnych vlogach. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło, miłego dnia, jakby nie było, także do zobaczenia w następnych wizjach. Cześć!